Cześć wszystkim, przyszła paczucha, ciężka. Pamiętacie, jak mówiłem o tym żelazie dymarkowym? To najprawdopodobniej jest to. Tutaj zamazałem, bo RODO i tak dalej. Poza tym jak odwalę jakąś kichę, to prawdopodobnie nie będą chcieli się do mnie przyznać, więc dbam o anonimowość. I teraz otwieramy. Jedną ręką się ciężko otwiera. Dobra, później. Zoom. Przycięte. Wow. Jakiś kawałek. Ciężkie. Proszę bardzo. Piękne żelazo dymarkowe. Wygląda całość. Zobaczymy trochę więcej światła. Ok. Tu została przycięta na pół do transportu albo badań. Dzięki wielkie, Adrian, za przesyłeczkę. Poczytam, pozastanawiam się, jak to ugryźć, żeby to ładnie przetopić. A tutaj taki malutki kawałeczek się odłupał, to pójdzie razem z innymi eksponatami do mojej gablotki osobliwości różnistych. Także tak. Było żelazo dymarskie. Super. Jeszcze w takiej formie żelazo wytwarzane było przez tysiące lat. W formie takiej gąbki rezonuje. Jest bardzo porowate i to dopiero trzeba będzie skuć, ale ja mam za zadanie to przetopić. Część materiału odesłać do badań. Mam przed sobą to żelazo i teraz czym jest właściwie żelazo dymarkowe, bo nie wszyscy wiecie. Część się na pewno domyśla, bo nazwa trochę podpowiada, a część nie wie. No i teraz tak. Były sobie takie piece, które się nazywały dymarki. To były takie duże cylindry lepione z gliny albo z jakichś tam bardzo dostępnych materiałów budowane, w których robiło się taką mieszankę rudy żelaza i węgla i na przemian się a to rudę żelaza, a to węgiel wrzucało. Oczywiście piece były uprzednio rozpalone i w tych piecach zachodziła taka reakcja chemiczna, która powodowała, że wytrącało się czyste żelazo. Ale temperatura w tych piecach nie była wystarczająco duża, żeby to żelazo się stopiło, więc to żelazo się zlepiało. I tutaj możecie sobie obserwować właśnie takie charakterystyczne, jest to taki zlepek, to nie jest spoista stal, tylko to jest zlepek, tutaj widać jakieś bąble, nie bąble, przy cięciu troszkę to było, przy cięciu troszkę się to zalepiło, natomiast tutaj bardzo dobrze widać na zewnątrz, będę tak trochę hałasował tą bryłką, możecie sobie obserwować tak jak kolejną warstwę po prostu się to układało, nie zdążyło się to stopić, tylko się to po prostu zgrzało. Fokus. Ok, fokus, dobra jest. No i tak to wszystko wygląda. Na dnie pieca później była o tak właśnie tutaj montaż. Na dnie pieca wraz z żużlem był, to się po angielsku nazywa bloom, taki zarodek, kwiat właśnie żelaza, który potem wyklepywano na
pniu drewnianym. Nadawano temu kształt, no bo jak widzicie, zobaczcie. Czy może... O! To jest surowe, więc tak naprawdę, jeżeli by chcieli z tego coś zrobić, to tu jest multum bombli. Tu są... Porowatość tego materiału jest ogromna i też zanieczyszczenie tego materiału jest dość spore. Więc nic się tutaj kompletnie z nim nie da zrobić do momentu, kiedy się tego nie sklepie bardziej. I ten materiał jest też zanieczyszczony właśnie żużlem, szlaką, zędrą, czy tam czymkolwiek, co tam się wydziela podczas też procesów nagrzewania żelaza, czyli tam trochę tlenków widać na powierzchni. Trochę przerzucamy ciężary. Trochę tlenków, trochę żużlu właśnie się też osypuje się z tego. No i to też tłumaczy w pewien sposób, no bo to jest stal, znaczy właściwie żelazo, z którego były pierwotnie wykonywane wszystkie narzędzia w epoce średniowiecznej, no i też grubo później, bo wydób stali w wielkich piecach to jest dopiero wynalazek bodajże XVIII wieku czy XIX. Poprawcie mnie, jak się mylę, bo nie jestem do końca pewien. I z tego tak naprawdę wykuwało się wszystko. Dlatego też można sobie jakoś wytłumaczyć, dlaczego popularne na przykład miecze samurajskie też często były skuwane z miliona warstw. To dlatego, że jeżeli to mahagane było wytapiane wypalane właśnie w takich bryłach, to potem trzeba było oczyścić ten materiał, dlatego się go kilkanaście razy składało i rozkuwało, żeby usunąć te wszystkie bąble, które tutaj są, żeby usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które tutaj są. I dlatego był taki zwyczaj właśnie składania tych rynsztunków właśnie z wielu, wielu warstw, no i tak to wszystko działa. Do tego w tej bryłce są miejsca, które są bardziej nawęglone, są miejsca, które są mniej nawęglone, chociaż ten cały kawał podobno jest wykonany w takiej technice, że to jest żelazo niskowęglowe. W jakiś tam sposób sobie to panowie rekonstruktorzy opracowali jakiś patent, który pozwala im na produkowanie właśnie niskowęglowego żelaza, więc tak naprawdę jest to bardzo kowalne od razu po wyjęciu z pieca. Nie trzaska, no bo trzeba przypomnieć, że wysokowęglowa stal, a przewęglona stal to jest żeliwo i to już jest bardzo kruche i ciężko kowalne, więc tak. I tak naprawdę z tego to był surowiec przez wiele set, jak nie tysięcy lat, chociaż zakładam, że tysięcy, bo odkrycia na świecie pokazują, że jednak żelaza używamy dużo dłużej niż się o tym mówi. Przez tysiące lat właśnie w taki sposób wyglądał surowiec do produkcji wszystkich narzędzi z żelaza, a później ze stali. Co jest moim zadaniem w tym momencie? Ja muszę to w jakiś sposób przetopić. Jest to żelazo niskowęglowe, więc będę musiał troszkę nawęglić, żeby obniżyć temperaturę topnienia, żeby nadać temu jakichś tam walorów użytkowych. Tylko chcę zrobić to w sposób historyczny i muszę się troszkę wczytać, zrobić research, który by mi pozwolił na to, żeby to w odpowiedni sposób zrobić. Co więcej, jestem strasznie zajarany tym tematem. W ogóle ciekawy jestem, jakby wyglądał przekuty ten kawałek, bo na pewno ciekawie. Myślę, że jakiś kawałek sobie z tego zostawię i właśnie zrobię jakąś głownię, bo jest naprawdę niesamowity materiał i nie spotykać tego na co dzień. To jest, słuchajcie, owoc kilku lub kilkunastu godzin pracy, słuchajcie. To nie jest tak, że to jest bardzo prosta rzecz, którą się robi migiem, tak jak w dzisiejszych czasach ludzie są przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest na szybko. Ten kawałek to jest 3,5 kg, ten kawałek wytwarzany był około
8-10 godzin przynajmniej. Jeszcze postaram się jakiś tam wywiad nagrać z ludźmi, którzy mi to przysłali, bo to też jest bardzo ciekawa historia tego, czym oni się zajmują i jak to robią. Jest to żelazo wytopione z naszej rudy polskiej. To jest w 100% polski produkt, że się tak wyrażę. I tak naprawdę wszystko zostało wytworzone dokładnie tak, jak wytwarzane było bardzo, bardzo dawno temu. To tam na samym początku istnienia naszego kraju, bo ta grupa rekonstrukcyjna odtwarza właśnie starożytne metody i dawne metody metalurgiczne. To by było na tyle. Jakbyście mieli pytania, to piszcie, mówcie co i jak. No i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam.